No cześć, hej, witam Was w 103 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się montażem zmywarki. No zmywarka, jak wiecie, jest obiektem westchnień w wielu domach, a w wielu domach jest po prostu urządzeniem ogólnie powszechnym. Niektóre kobiety dopiero, czy tam rodziny, mężczyźni, tu nie, dopiero planują zakup zmywarki, jedni kupują, drudzy już mają i dla nich to jest oczywiste, normalne. No ale jest bardzo wiele domów, że mają pierwszą zmywarkę. I właśnie dzisiaj będę montował zmywarkę w mieszkaniu, gdzie zmywarki do tej pory jeszcze nie było. No, ogółem zajmiemy się montażem zmywarki. I cały dowcip tutaj polega na tym, że tak jak wspomniałem, zmywarki tam jeszcze nie było i nie było żadnych przyłączeń, podłączeń do tej zmywarki. No, kuchnia, że tak powiem, nie była dostosowana wcześniej w planach do zamontowania zmywarki. Czyli będzie stała pod takim jakby stołem i tam musiałem przedłużyć węże, żeby sięgły do zasilania wody i do odpływu. I co się z tym wiąże? Z odpływem nie było problemu, bo syfon był z końcówkami na węże, że można było podłączyć wąż. No ale nie było zasilania w wodę do zmywarki, co musiałem zamontować zawór. Założyłem tam pod zlewem zawór taki dubeltowy, zresztą zobaczycie, żeby tą zmywarka mogła tą wodę po prostu pobierać. Jak mi to wyszło, jak ja to robiłem, no zobaczycie w dzisiejszym materiale, na który Was serdecznie zapraszam. I nie przedłużając, chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki w górę, nawet na te łapki w dół, jak tam są. Każdą opinię, no każdy ma swoje zdanie, swoją opinię, każdą szanuję i doceniam. Także, no cóż, no nie będę ględził, nie wchodzicie tutaj w słuchania mojego ględzenia, zresztą na tych shortach ględzę, także niedziela jest do oglądania, także zapraszam Was do oglądania dzisiejszego materiału, no i oczywiście na kolejnego vloga zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia, cześć. O hej, hej. O, moi drodzy, jedziemy montować, kurczę, sorry, jedziemy montować zmywarkę. No niby nic wielkiego, tylko cały dowcip tutaj polega na tym, że zmywarkę trzeba zamontować tam, gdzie no nigdy zmywarki nie było, nie ma żadnego podłączenia do zmywarki, czyli zasilania wody i odpływu. Z odpływem to tam najmniejszy problem, bo tam syfon bodajże jest z tym dzióbkiem na odpływ, także z tym to się tam nie ma co martwić. No tam jest zawór pewnie zawór kombinowany będę musiał założyć i przedłużyć węże, bo dosyć daleko będzie stała od tych punktów, gdzie ma być podłączona ta zmywarka, także no zobaczymy w praniu, jak to wszystko wyjdzie. Także cóż, jedziemy, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie, co wykombinujemy. Okaże się jak zawsze na miejscu. Mam nadzieję, że zbyt wielu niespodzianek nie będzie.
No, tutaj pracę muszę zacząć od wymiany zaworka, czyli muszę odkręcić wężyk od zimnej wody, bo tutaj wstawimy zawór kombinowany, dubeltowy, no różnie go nazywają. W każdym razie, no oczywiście trzeba przy licznikach zamknąć dopływ wody, inaczej nie da rady. I odkręcamy wężyk. Tutaj sobie przygotuję właśnie ten zawór, o którym wspominałem. To jest zawór tak zwany dubeltowy, czyli ma 2 zamknięcia, 2 wyjścia, jeden na 3/4 i drugi na 3/8. No i gwint, który tutaj uszczelniam, który widzicie, jest półcalowy. I to będziemy wkręcać do ściany. I to jest jeden zawór i można właśnie podłączyć wężyk od baterii i wąż od, w tym przypadku, zmywarki. Tak, zawór mamy przygotowany, teraz odkręcamy ten stary zawór, który nie będzie potrzebny, zresztą jak tutaj klient mówi, on też nie do końca działa. Jak widzicie, tutaj niezbyt mało miejsca, tutaj fajnie się spisuje ten klucz hakowy. Jest trochę niewygodnie, ale no, trzeba sobie radzić. A pod szafkę pod spód podłożyłem szmatę, żeby na podłogę nie pociekło za dużo. I wykręcamy ten zawór i wkręcimy nowy zawór na to miejsce. To jest zawór od zimnej wody. Zmywarkę podłączamy do zimnej wody oczywiście. No i przykręcamy ten zawór. On tutaj się, co prawda, jak widzicie, ledwo mieści, no ale daliśmy radę. Strasznie niewygodnie było go przykręcać, nie było tutaj zbyt dużego pola manewru. No ale udało się. Czyli przykręcamy go tak, żeby te wyjście 3/4, te większe, było na dole, 3/8 na górze, tak żeby ten wężyk można było swobodnie przykręcić i nie zaginać go. Teraz właśnie przykręcam wężyk do tego zaworu od zimnej wody. No i kluczem 19 dociągam. Te ujęcia może niezbyt atrakcyjne są, ale no musiałem kombinować. Jak się okazało, zawór od ciepłej wody nie miał tego uchwytu do zamykania i zresztą też przeciekał. Tutaj klient mnie poprosił, żeby od razu wymienić zawór na ciepłą wodę, żeby miał 2 nowe. No to tutaj przy jednej robocie oczywiście to zrobiłem i zawór od ciepłej wody też wymieniłem. Tutaj akurat sam zaworek 3/8, bo tutaj akurat tego kombinowanego zaworu nie trzeba na ciepłą wodę. Czyli podobnie jak w przypadku zimnej wody, odkręcam wężyk. No i teraz ten stary, uszkodzony zawór wykręcamy.
Tutaj troszeczkę większe pole manewru, bo nie przeszkadza nam zawór, tak w przypadku tej zimnej wody. Także łatwiej jest go odkręcić. No i możemy wkręcić nowy zawór, sprawny, szczelny. I tutaj tym wyjściem ustawiamy oczywiście do góry, tak żeby swobodnie można było przykręcić ten wężyk. No i teraz oczywiście przykręcamy wężyk do nowego zaworu. Będziemy mogli sprawdzić, czy wszystkie połączenia są oczywiście też szczelne. Ale tutaj też ten wężyk dociągnąć kluczem. No i teraz tam wodę odkręciłem i sprawdzam szczelność połączeń, czyli przy ścianie i przy wężyku. Jest ok, możemy się wziąć teraz za podłączanie zmywarki. Tutaj tą tyrtytkę można ściąć, tylko trzeba ostrożnie, żeby nie uszkodzić przewodów. Teraz będziemy przedłużać węże, bo jak widzicie zmywarka dość daleko stoi od miejsca, gdzie będą podłączone węże. Także musimy poprzedłużać węże. Są do tego specjalne przedłużki. Węże można przedłużać do 2,5 metra. Czyli tutaj zaczynam od cybanta, zakładam cybant. Niektórzy skręcają drucikami, czy tam tyrtytkami ściągają. Ja jestem zwolennikiem jednak cybantów, jest to pewniejsze i bardziej, że tak powiem, ściąga to ze sobą uszczelnia. Czyli zakładam cybant, zakładam taki specjalny łącznik, właśnie przystosowany do przedłużania węży. No i skręcam ten cybant już na tym łączniku. Trzeba porządnie dociągnąć, ale też nie przesadzić, żeby nie uszkodzić tego łącznika. No i teraz wąż drugi. Niepotrzebne śmieci od razu do woreczka. W przypadku tego drugiego węża robimy dokładnie to samo, czyli cybant i na drugą końcówkę przykręcamy właśnie, skręcamy cybant na tym łączniku, dociągamy to porządnie i mamy dwa węże ze sobą połączone.
Jest to pewne bezpieczne połączenie. Teraz możemy przerzucić wąż właśnie za lodówką i przeciągnąć go do miejsca docelowego, że tak powiem, czyli pod szafkę zlewozmywakową. Tutaj puszczamy za lodówką, pod szafką i od tyłu w szafce go właśnie wyciągniemy i tam będziemy mogli podłączyć do odpływu. No i teraz w szafce, jak widzicie, go wyciągnąłem i już mamy wąż odpływowy pod szafką. Teraz z kolei przedłużyć wąż zasilający wodę, czyli nypelek 3/4. Drugi wąż. I skręcamy tym nyplem obydwa węże. Dokręcamy to solidnie. I podobnie jak w przypadku węża odpływowego, przerzucamy to z tyłu za lodówką. No i tutaj pod szafką i w szafce go wyciągniemy i tam będziemy mogli podłączyć do zaworu, który wcześniej przygotowałem. No i mamy wąż zasilający, teraz możemy go właśnie podłączyć do tego zaworu, który wcześniej zamontowałem. Oczywiście dokręcić, dociągnąć. Wodę otworzyłem, sprawdziłem szczelność połączeń na tym wężu zasilającym, bo tu jednak jest ciśnienie w tym wężu, czyli sprawdzam łączenie tym nyplem tych dwóch węży. No i teraz tutaj właśnie źle to uchwyciłem, ale tam było zaślepione wejście na wąż właśnie odpływowy, tam trzeba było ściąć końcóweczkę i wtedy można było na syfon założyć. Można na syfon założyć właśnie wąż odpływowy, w tym przypadku zmywarki, czyli ten bierzemy cybant również. Tutaj zakładamy na wąż i tam na tym dzióbku, który jest z syfonu, przykręcimy ten wąż odpływowy. No i teraz to ten cybant ściągnąć, skręcić i odpływ mamy zamontowany.
No i praktycznie mamy zmywarkę całą podłączoną, czyli zasilanie wody i odpływ. Teraz możemy ją tam wsunąć, no i oczywiście sprawdzić, czyli należy pobrać wodę i potem ją spuścić, zobaczyć, czy nigdzie nie ma żadnych wycieków, czy przy pobieraniu, czy przy wylewaniu. I dokładnie posprawdzać, lepiej 2-3 razy sprawdzić, jak potem raz się wracać. A jeszcze gorzej, jak powiedzmy zaleje się mieszkanie przy złym podłączeniu, także tutaj nie ma co się śpieszyć, trzeba dokładnie posprawdzać wszystko. No ale było wszystko ok. Pobierała wodę, wylewała, żadnych wycieków nie było. Czyli zmywarkę mamy podłączoną. W sumie narzędzia będzie można pozbierać. I pozostało nam jeszcze udrożnienie odpływu. No, klient tutaj poprosił, żeby udrożnić odpływ, bo woda schodziła, ale bardzo słabo. Żeby mógłbym udrożnić te rury. No. Także tutaj jeszcze na koniec małe udrożnienie tej kanalizacji. To udrożnienie poszło dość sprawnie, także nie było trochę tam, no jak to w kanalizacji, trochę tłuszczu i się po prostu pozapychało. Spirale tam aż do głównej rury doszła, także udrożnione, że tak powiem, zostało. Teraz tutaj przetrzeć troszeczkę i można sprawdzić, przetestować, czy woda spływa tak jak powinna. Oczywiście odpływ zamontować. Teraz mały test. Tutaj korka nie było, czyli trzeba było sobie poradzić w inny sposób ręką. No i patrzymy, jak się robi lej, czyli jest ok. Tutaj jak widzicie, lej się robi, czyli odpływ jest drożny i wszystko, cała robota. Powiem wam tak, moi drodzy, bez komplikacji tutaj się nie obeszło, ale tak jak widzieliście, doszedł jeszcze zaworek, bo tam kapał nie miał w ogóle tego wichajstra do zamykania. Także jeszcze jeden zaworek wymieniłem, jeszcze doszło udrożnienie odpływu, bo był przypchany. No ale wszystko summa summarum zrobione, tak jak widzieliście zmywarkę, trzeba było te węże poprzedłużać i żeby to wszystko sięgało i też nie były naciągnięte te węże. Także wszystko można przedłużyć, są przedłużki odpowiednie, są łączniki, które węże odpływowe, tak widzieliście, można połączyć ze sobą. Wszystko z głową trzeba robić. Tak zawsze sprawdziłem, czy nie cieknie, wszystko było jak należy, także w sumie jest zrobione, taka można powiedzieć trochę większa robota, bo troszeczkę tutaj u klienta posiedziałem, ale doszło kilka rzeczy, także
Także no najważniejsze, że wszystko zrobione. Dobra, jadę dalej. Jak zawsze do zobaczenia przy następnych robotach. Cześć.